Cześć! Witaj serdecznie na kanale Polka w Ameryce. Mam na imię Olka i zabrałam Cię dzisiaj na Bronx. Będę Ci dzisiaj opowiadać o tym, jak mieszkałam tutaj pół roku, czego się nauczyłam i jakim cudem wciąż jestem żywa. Zapraszam na odcinek. Polka w Ameryce. Tak szczerze mówiąc, to nie wydaje mi się, żeby ludzie przyjeżdżali zamieszkać na Bronx z własnej inicjatywy, z własnego widzimisię. Myślę, że to jest kwestia nie wyboru, a bycia zmuszonym, żeby tutaj mieszkać, bo jakby nie ukrywać, południowy Bronx to jedna z najbiedniejszych dzielnic w całych Stanach Zjednoczonych, nie tylko w Nowym Jorku. Najbiedniejsza w Nowym Jorku, ale jedna z biedniejszych w całych Stanach Zjednoczonych. Jest tu bardzo niebezpiecznie, jest tu niebezpiecznie po prostu. Nie zamieszkałam tutaj z ochoty, że tak powiem, i z marzenia. Zamieszkałam tutaj z tak zwanego musu. Byłam niestety tak zmuszona przez sytuację życiową, że po prostu musiałam tutaj zamieszkać, przyoszczędzić przez kilka miesięcy i w tej oto dzielnicy na Bronxie mieszkałam przez pół roku. Ja, polska blondynka, w afrykańskiej okolicy, niebezpiecznej. I przeżyłam. Wyprowadziłam się z Bronxu we wrześniu 2018 i od tamtej pory mnie tu nie było. I przyznam się szczerze, nie tęsknię. Przyjechałam tu dzisiaj tylko po to, żeby nagrać ten odcinek i czuję się bardzo nieswojo. Jest cholernie brudno, jest bardzo głośno. Boję się wychodzić nawet i kręcić ten odcinek, bo nie wiem, jak tutaj zareagują ludzie. Nie wiem, czy ktoś mi po prostu nie wyrwie kamery. Także Bronx się nie zmienił, ale widocznie ja się zmieniłam, bo ja już bym nie była w stanie tutaj mieszkać, a jeszcze 2 lata temu tutaj mieszkałam. To, że przez pół roku mieszkałam na Bronxie, nauczyło mnie przede wszystkim skromności, nauczyło mnie to oszczędzać, bo tak bardzo chciałam się już stąd wynieść, że po prostu przyoszczędziłam. I tak na przykład dla porównania cen, żeby sobie zdać sprawę po prostu z cen, jakie są tutaj w Nowym Jorku, to taki pokój, mała klitka, gdzie de facto weszło tylko łóżko i szafa, kosztowało to $650 miesięcznie. Natomiast przyoszczędziłam w pewnym momencie już do tego stopnia, że prosto stąd wyprowadziłam się do mieszkanka, do pokoju, wynajęłam pokój na Manhattanie. I tam już za taki pokój płaciłam $1200. Także to jest po prostu ta różnica między Bronxem a Manhattanem. Chociaż oczywiście też standard pokoju był nieporównywalnie lepszy, tak wciąż są to bardzo wysokie ceny. Z takich praktycznych rzeczy, których się nauczyłam na Bronxie, to zdecydowanie walka z karaluchami, walka z myszami, walka z latynoską muzyką. Nie no, żartuję. Właściwie nauczyłam się lepiej hiszpańskiego, jak tu mieszkałam, także nie było tak źle, jeśli o to chodzi. Hiszpański już trochę znałam z wcześniejszego związku z latynosem, ale chciałam się jeszcze poduczyć oczywiście. W sumie każdego dnia się uczę tutaj w Nowym Jorku i poduczyłam się tutaj w sumie hiszpańskiego, mieszkając na Bronxie. Zdecydowanie jesteśmy otoczeni przez olbrzymią liczbę latynosów, jednakże syf, jaki tu panuje, właśnie przez ten syf nauczyłam się, jak radzić sobie z karaluchami, z myszami. Mieliśmy kilka razy mysz w domu i za każdym razem się ją łapało, albo się wypuszczało, albo się zabijało. Wyżerała po prostu żarcie, wszędzie były odchody mysz poznajdywane. To było tak obleśne. Generalnie mieszkanie w tym mieszkaniu było naprawdę obleśne. Przychodzisz rano do kuchni, a tam wszystko w karaluchach. Jakaś masakra, totalna masakra. Nie miałam naprawdę wyboru. Jakbym teraz tak na to patrzę, przyjechałam tutaj dzisiaj kręcić ten odcinek i tak mi po prostu ulżyło, że ja już tu nie mieszkam. Przepraszam, jeśli ktoś z Was mieszka na Bronxie, naprawdę przepraszam, ale to nie są warunki dla po prostu blondynki z Polski. To nie są warunki dla blondynki z Polski.
I naprawdę jestem zdania, że osoby, które kończą na Bronxie, to są osoby, które po prostu, no, coś im się powinęła noga w życiu, no tak jak mi. Dlatego tu wylądowałam, po prostu powinęła mi się noga. Jak mieszkałam tutaj na Bronxie, to też nauczyłam się jednocześnie gotować z produktów, które nie były mi wcześniej znane. Zaczęłam kupować właśnie jakieś takie afrykańskie albo latynoskie produkty i z nich sobie przyrządzałam też jedzenie, bo po prostu takimi sklepami byłam tutaj otoczona. Ciekawostka, jak idziesz właśnie do takiego sklepu albo na Bronxie, albo gdzieś w jakiejś latynoskiej części Manhattanu, to dziwnie to zabrzmi, ale najlepiej chodzić do sklepów, w których są koty. W sensie normalnie chodzi sobie kot po półce i na przykład ty bierzesz sobie słoik i obok tego słoika siedzi kot na półce i takie rzeczy miały miejsce, a to dlatego sklepy z kotami są dobre, bo w tych sklepach nie ma myszy ani szczurów. Także to jest ta przykra życiowa lekcja, jakiej nauczyłam się na Bronxie, mianowicie sklepy z kotami są lepsze od tych sklepów bez. W tej pralni oto nauczyłam się robić pranie w miejscu publicznym. Nie jest to dzielnica, z której najprzyjemniej wraca się do domu, więc ja zrobiłam taki mały patent. Już w którymś odcinku mówiłam, że wszyscy myślą tutaj w Stanach, że ja jestem z Rosji. Mój polski brzmi widocznie jak rosyjski. Nie pomaga też w tym to, że jestem wysoką blondynką, gdzie większość właśnie Rosjanek w ten sposób tutaj wygląda. Więc moim sposobem na to, żeby przeżyć, na przykład wracając z pracy, zdarzało się o 1, 2, 3, ja pracuję na planach filmowych, więc różnie te plany się kończą. Więc moim sposobem na przeżycie, na przejście między metrem a moim mieszkaniem to było jakieś 5-6 minut. Ja wyciągałam po prostu telefon o 2, 3 nad ranem i głośno mówiłam po polsku, udawałam, że się z kimś kłócę przez telefon. Nikogo nie było oczywiście po drugiej stronie, ale to był jedyny sposób, żebym ja po prostu mogła przejść te 5-6 minut, żeby żaden bezdomny mnie nie zaczepił, żeby żaden podejrzany typek mnie nie zaczepił, żebym po prostu mogła przejść sobie główną ulicą i szybko schować się, jakby w tą moją uliczkę wejść szybko i schować się w mieszkaniu. I nawet jak się wchodziło do klatki, to nieraz były sytuacje, że właśnie jak jacyś bezdomni spali na klatce. Mój chłopak kiedyś ode mnie wychodził, to zobaczył parę bezdomnych. Dziewczyna, że tak powiem, umilała czas mężczyźnie. Bezdomni oczywiście przed moimi drzwiami dosłownie mój chłopak takie rzeczy widział. Także nie był to za łatwy okres mojego życia zdecydowanie, mieszkanie tutaj na Bronxie. Słuchajcie, tu jest tak głośno, że ciężko nawet jakiś odcinek nagrać. Ale chociaż pokażę, jakie tutaj mam widoki. Bo ważne jest też to, czego nie widać w kamerze. No, w końcu troszkę ciszej. Chociaż nie, teraz metro jedzie. Ciągle coś! Ach, jak tu głośno, ja pierdzielę. W sumie też nauczyłam się, jak już robię zakupy, to chodzę z moim wózkiem z Bronxu, który był w odcinku o robieniu zakupach na Manhattanie, natomiast wózek wciąż z Bronxu jest, a zaczęły się właśnie przygody tego wózka z Bronxu tutaj, bo po prostu nie chciałam chodzić sporo do sklepów, wolałam pójść raz, a dobrze, żeby po prostu też nie wychodzić z domu, bo każde wyjście z domu nie wiadomo kiedy skończy się po prostu wpierdolem. Jak to na Bronxie. Mieszkanie na Bronxie nie było ani przyjemne, ani bezpieczne i byłam jedną po prostu z 3 kaukaskich osób mieszkających w tym budynku, w którym mieszkałam. Byłam po prostu jedyną taką jasną, rzucającą się w oczy osobą, także ja też bardzo się na mnie po prostu patrzono i wyróżniałam się, że tak powiem, wyróżniałam się wszędzie, wyróżniałam się w moim budynku, wyróżniałam się na ulicy, wyróżniałam się w metrze. Osłodzeniem tego mojego mieszkania nieszczęsnego na Bronxie było to, że moim współlokatorem był JT, który jest trenerem personalnym i to jest oto zdjęcie JT, a tutaj jest jego Instagram, także można sobie zobaczyć. Ja jeszcze chwilę dam paniom, żeby się napawały tym widokiem.
Wystarczy? Dobra. To tyle z mojej dzisiejszej wycieczki na Bronx. Zabieram rowerek i spadam już do domu, bo robi się ciemno. A po zmierzchu nie można być na Bronxie, bo wtedy można dostać w p***ol. Ale nic nie rozumieją, co mówię, bo się uśmiecham. Nie chcę udawać Rosjanki dzisiaj, także lepiej stąd będę spadać. A czy Ty kiedyś mieszkałeś albo mieszkałaś na Bronxie? Opowiedz mi o tym. Skomentuj proszę, subskrybuj, polajkuj. Dziękuję Ci bardzo, że jesteś. Ja uciekam do domu. Pozdrawiam Cię serdecznie. Pa! A jeszcze tylko chciałam pokazać, jak w ogóle dojazd na Bronx wygląda ode mnie z Manhattanu, bo to jest taki super mostek nad rzeką i nad autostradą. I tu za mną właśnie jest już Bronx, z którego wracam. Tu na dole samochody i rzeka. Także fajnie, bo jest tylko taki mostek właśnie dla samych przechodniów, dla rowerzystów tak jak ja. Także szybki wypad na Bronx zaliczony.